Sat Shri Akal everyone, witajcie kochani na filmiku serii Polka w Indiach, która miała lekką przerwę, ale mam nadzieję, że już wracamy. Może już nie tak regularnie jak kiedyś, ale raz na jakiś czas mam nadzieję, że uda mi się namówić którąś z Polek do opowiedzenia swojej historii. Dzisiaj wysłuchamy Kate, która była w Indiach na wolontariacie. Mam nadzieję, że spodoba się Wam jej historia. Jeśli tak, to koniecznie polubcie, skomentujcie i zajrzyjcie na profil Kate na Instagramie. Zapraszam do wysłuchania jej historii. Pierwsze, kim jesteś i jak to się stało, że trafiłaś do Indii? Jestem Kate, jestem specjalistką od social mediów, natomiast w momencie, kiedy wyjeżdżałam do Indii, byłam też studentką i udało mi się bardzo fajnie to połączyć, ponieważ ja chciałam jechać na jakiś wolontariat i trochę tak przypadkiem trafiłam w sumie do Indii, dlatego, że mi się bardzo marzył wolontariat w ogóle w Afryce, ale okazało się, że to jest dość droga zabawa i że jeżeli się chce pomagać, to trzeba mieć sporo pieniędzy w ogóle. I ja zaczęłam rozmawiać z moimi różnymi znajomymi i mój kolega, z którym studiowałam na Akademii Fotografii, powiedział mi, że słuchaj, jeżeli chcesz jechać na wolontariat i nie chcesz do tego interesu dopłacać, tylko po prostu chcesz pomóc, to leć do Indii. Tam masz mnóstwo opcji, jeżeli chodzi o wolontariat. Mało tego, jak tam pojedziesz, to w takim wolontariacie zapewnią Ci nocleg, często też jedzenie i będzie to dużo fajniejsze doświadczenie i przede wszystkim tańsze. Więc ja zaczęłam szukać faktycznie informacji na temat takiego wolontariatu w Indiach, czy faktycznie udałoby mi się znaleźć coś, co by mnie interesowało. No i w końcu udało mi się coś znaleźć, co mogłabym też fajnie połączyć ze studiami, ponieważ wtedy studiowałam dziennie, to musiałam jeszcze znaleźć jakiś powód w ogóle, żeby lecieć do tych Indii w trakcie swojego roku akademickiego i żeby jednocześnie po prostu móc cały czas te studia gdzieś tam kontynuować. Więc wymyśliłam sobie, że po prostu napiszę swoją pracę magisterską o tym, jak przedstawiany jest wizerunek kobiet w Indiach, a jak wygląda to faktycznie w rzeczywistości. Więc też wybrałam wolontariat, w którym po prostu zajmowałam się nie tylko nauką dzieci angielskiego w szkole, bo to jest, myślę, że najpopularniejszy w ogóle wolontariat w Indiach, ale też właśnie pomaganiem kobietom, uczeniem ich metod planowania rodziny, zabezpieczania oraz wszelkich takich rzeczy, które pozwolą im później zarobić swoje własne pieniądze, jak na przykład szycie. Robiliśmy takie po prostu różne warsztaty dla kobiet. Pytanie drugie, kiedy, gdzie i na jak długo? Ja do Indii trafiłam przed pandemią, to był przełom mniej więcej 2019-2020, jeżeli dobrze pamiętam, bo pandemia chyba była już 3 lata temu, więc byłam tam przez pół roku, no i mój pobyt miał być dłuższy, tyle że właśnie wybuchła pandemia, dużo osób nie wiedziało, jak to dalej będzie wyglądać, ja nie wiedziałam, czy będę też po prostu w Indiach mieć pracę, bo w międzyczasie dostałam też, po prostu udzielając się wolontaryjnie, dostałam też pracę i nie wiedziałam po prostu, jak to będzie wyglądać ze względu na pandemię i bałam się, że po prostu utknę tam najzwyczajniej w świecie i będę miała problem później z wyjazdem, więc ten pobyt trwał pół roku. I byłam przede wszystkim, mieszkałam w Jaipurze, natomiast później przez ostatni miesiąc mieszkałam na Goa, na jednej chyba z najpopularniejszych plaży w ogóle. Mieszkałam w takim malutkim domku przy Agonda Beach i tam już pracowałam zdalnie, no ale głównie właśnie przebywałam w Jaipurze. Kolejne pytanie, co wiedziałaś o Indiach, nim się tam udałaś, czy się przygotowywałaś? Ja szczerze wyjeżdżając do Indii, praktycznie nic o nich nie wiedziałam. Co prawda czytałam jakieś książki, zdarzało mi się przejrzeć jakiś artykuł, ale na dobrą sprawę przed samym wyjazdem jakoś nie za specjalnie, nie wiem, czytałam o kulturze, jakoś się za specjalnie w to w ogóle nie wdrażałam. To też ze względu na to, że na początku wyjazdu towarzyszył mi mój kolega, który właśnie namówił mnie zresztą właśnie na wybór Indii i on już był tam wielokrotnie, więc po prostu też miałam, że tak powiem, taką osobę, która wdrażała mnie troszeczkę w to życie w Indiach i czułam się przez to też tak pewniej i bezpieczniej. I oczywiście czytałam jakieś tam artykuły wcześniej, przygotowywałam się chociażby pod tym kątem, że zabierałam ze sobą tam jakieś leki, które nie wiedziałam, czy będą na miejscu, albo sprawdzałam właśnie dostępność jakichś konkretnych produktów.
Zaczęłam też obserwować na Instagramie po prostu różne konta takie podróżnicze, które gdzieś tam po Indiach podróżowały, które zahaczyły po prostu o te Indie. Zaczęłam obserwować też profile na Instagramie różnych osób, które mieszkają teraz za granicą, ale właśnie wywodzą się z Indii i też pokazywały w trakcie swoich pobytów w Indiach, jak to wszystko tam na miejscu wygląda, żeby mieć mniej więcej rozeznanie, co mnie w ogóle czeka. No i przed wyjazdem faktycznie to były takie też spore zakupy pod tytułem długie sukienki, których ja w ogóle nie miałam w swojej szafie, bo też czytałam oczywiście odnośnie pogody, że będzie bardzo gorąco i ja miałam jednak takich, jeżeli chodzi o letnie sukienki, to miałam wszystkie takie króciutkie, często gdzieś tam z dekoltem, z gołymi plecami, więc po prostu też zaopatrzyłam się w długie sukienki, które były moim zdaniem bardziej odpowiednie po prostu na taki wyjazd do Indii. Pytanie czwarte, co Cię zaskoczyło pozytywnie i negatywnie? Jeżeli chodzi o zaskoczenia pozytywne i negatywne. Pozytywne to z pewnością to, że jeżeli chodzi o Indie, to one są bardzo nietypowe, bardzo kolorowe. Ja mówię, że w Indiach nic nie jest czarno-białe i to jest taki kraj, którego nie da się wrzucić moim zdaniem do jakiegoś takiego worka, powiedzieć, że tam jest tak czy inaczej, bo po prostu to jest ogromny kraj, ogromne zróżnicowanie i życie totalnie inaczej wygląda na północy, inaczej na południu. Ja się o tym przekonałam chociażby właśnie mieszkając w Jaipurze i na Goa, znaczy w Goa. Chyba się mówi w Goa, nie na Goa, bo to nie wyspa, ale chociażby tutaj zaobserwowałam ogromną różnicę i pod względem wyznania, i pod względem nawet ubioru. Nie wyobrażam sobie na przykład ubrania jakichś krótkich spodenek będąc w Jaipurze. Myślę, że bardzo by to przykuwało uwagę. Natomiast będąc w Goa było to takim chlebem powszednim i nikt nie zwracał na to totalnie uwagi. Nie czułam się jakaś super obserwowana ani nic w tym stylu. Więc pozytywnie zdecydowanie różnorodność tego kraju. To, że po prostu każdy dzień potrafi zaskoczyć czymś nowym, że człowiek rano wstaje i nie ma pojęcia w ogóle, co się wydarzy, co go zaskoczy tym razem, że to wszystko jest takie inne. Ja mówię, że w Indiach człowiek się uczy w ogóle żyć na nowo, bo nawet po prostu proste jakieś czynności mogą się niesamowicie różnić od tego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Więc uważam, że to jest naprawdę super doświadczenie. Natomiast to, co negatywnie mnie zaskoczyło, to bardzo duża ilość kradzieży, przekonanie takie, że biały człowiek to jest bogaty człowiek i że temu człowiekowi można wszystko zabrać, bo on ma lepiej. I to zdecydowanie jest coś, co bardzo mi utkwiło w pamięci. Ja pamiętam przed wyjazdem do Indii, mój kolega mi powiedział, że w Indiach nic złego Ci się nie stanie, bo większość faktycznie osób mieszkających w Indiach wyznaje hinduizm i według ich religii nie można drugiemu człowiekowi zrobić krzywdę. I ja też z takim pozytywnym nastawieniem w ogóle jechałam, że właśnie nic mi się nie stanie, nikt mi nic nie zrobi. Natomiast w trakcie jednak półrocznego pobytu te kradzieże, drobne lub mniejsze próby oszustwa zdarzały się naprawdę wybitnie często i po prostu ja miałam takie momenty, że już byłam tak zirytowana, że po prostu nie miałam ochoty na przykład zmieniać kolejnego hotelu, czy gdzieś tam po prostu jechać na wycieczkę, bo sobie tylko myślałam, że znowu będę traktowana jak taki worek chodzący pieniędzy i to mnie bardzo uderzyło. Miałam na przykład taką sytuację, że mieszkaliśmy w domu z kilkoma wolontariuszami. I mieliśmy tam swoje oczywiście szafki w kuchni, gdzie mogliśmy przechowywać różne produkty spożywcze. I pamiętam, że przychodziła tam taka pani, która sprzątała. No i ogólnie w Indiach takie produkty, których my często używamy na co dzień, ale których nie ma u nich wszędzie dostępnych, to są produkty, które są po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo drogie, typu jakaś, nie wiem, czekolada Milka, Nutella i pamiętam, że właśnie kupiliśmy słoik Nutelli, strasznie nam się chciało Nutelli z wolontariuszami i kupiliśmy taki duży słoik Nutelli, który był okropnie drogi, bo on kosztował na polskie wtedy chyba, nie wiem, z 70 zł. To był naprawdę kosmos, żeby dać tyle za Nutellę, ale bardzo nam się chciało i zostawiliśmy ten słoik i następnego dnia mieliśmy w planie robić naleśniki, przyszliśmy do kuchni i okazało się, że po prostu połowy tego słoika nie ma.
No i oczywiście nikt się nie przyznawał, że ktokolwiek tam coś z niego zjadł i dopiero kolejnego dnia, jak już odpuściliśmy właśnie robienie tych naleśników i przyszliśmy trochę wcześniej z pracy, tam ze szkoły z dzieciakami, okazało się, że pani sprzątająca właśnie siedzi z tym słoikiem nutelli i tam tą nutellę wyjada. No i oczywiście tam powiedzieliśmy, że no to jest nie w porządku, że my za to zapłaciliśmy dużo pieniędzy i pamiętam, że pani jeszcze na nas naskoczyła, że właśnie my jesteśmy biali, to jesteśmy bogaci, mamy dużo pieniędzy, a ona na takie coś to sobie nie może pozwolić, że gdyby nas nie było stać, to byśmy czegoś takiego nie kupowali, a skoro nas stać, to możemy sobie kupić kolejne. I pamiętam, że to było coś, co mnie bardzo uderzyło i później niejednokrotnie też czułam się po prostu jak taki worek chodzący pieniędzy, gdzie na przykład też, nie wiem, nocowaliśmy w jakimś hotelu i też nie dość, że oszukano nas wtedy właśnie na pieniądze przy samym rozliczaniu pobytu, to ukradziono nam pieniądze też w hotelu, jak byliśmy na plaży. I jeszcze na koniec pan kazał nam dopłacić za usługę sprzątania w pokoju, mimo tego, że przez tam chyba 4 czy 5 dni pobytu nikt u nas w pokoju nie był, nikt tam nie sprzątał. Więc no jest sporo takich rzeczy, które gdzieś tam zapadły mi w pamięć i najbardziej zdecydowanie to jest kwestia ta taka finansowa, że po prostu niestety, ale szczególnie jeżeli po kimś widać, że jest z Europy, to traktuje się serio po prostu jako taki worek pieniędzy. To też zależy oczywiście w których stronach, gdzie dokładnie, nie wszędzie tego turysta się będzie traktować tak samo, ale jednak w wielu miejscach po prostu miałam z tym do czynienia i to zdecydowanie na pewno zniechęca ludzi do ponownego przyjazdu do Indii. To udało mi się zwiedzić. Ja na początku przyjechałam do Delhi i w Delhi szczerze nie zwiedziłam za dobrze, dlatego że to była taka moja pierwsza styczność w ogóle z Indiami. Też mój pierwszy azjatycki kraj, chociaż na dobrą sprawę mam wrażenie, że jednak wcześniejszy pobyt w Afryce był taką namiastką tego, co może mnie tam spotkać i nie czułam się tam jakoś bardzo przez to niekomfortowo, no ale początek wiadomo styczności z tą kulturą, przede wszystkim z tym tłumem ludzi w ogóle, który mega mnie zaskoczył, jakby nie kojarzę w ogóle, żeby gdziekolwiek był indziej taki tłum. Ja zawsze powtarzam, że nie powinno się mówić ruch jak w Rzymie, tylko ruch jak w New Delhi, bo po prostu to było dla mnie ogromnym szokiem, jak dużo się tam dzieje, jak dużo jest tam ludzi, jak dużo po prostu tych emocji, tego wszystkiego, więc New Delhi za bardzo nie zobaczyłam, natomiast później byłam w Agrze, dlatego że ja bardzo chciałam zobaczyć Taj Mahal. W Agrze byłam 2-3 dni bodajże. No i później będąc w Jaipurze, oczywiście Jaipur zwiedziłam od A do Z, naprawdę wszystko, no bo tam też mieszkałam, więc po prostu faktycznie miałam też największą możliwość, często po prostu po pracy, gdzieś tam popołudniami jeździłam sobie po mieście, albo jak miałam dzień wolny, to też sobie zwiedzałam te bardziej odległe gdzieś tam miejsca lub takie, na które trzeba poświęcić więcej czasu. I moje ulubione zdecydowanie w Jaipur to jest Świątynia Małp, Amer Fort i Brama Świętego Patryka. Natomiast z Jaipuru też jeździłam na różne wycieczki po prostu do Udaipuru, do Puszkaru. Byłam też w takich mniej znanych miejscowościach, ale teraz sobie nie przypomnę już chyba nazwy w ogóle. Na My się to nazywało. No nie przypomnę sobie w tym momencie. Mam wszystko zapisane na Google Maps. Natomiast z takich właśnie miejsc, które odwiedziłam, to zdecydowanie najbardziej ujął mnie właśnie Puszkar, bo to jest takie uduchowione moim zdaniem miejsce. Byłam też w Mumbaiu, ale Mumbai do mnie totalnie nie przemówił. Spędziłam tam tydzień ze znajomymi, ale jestem bardzo na nie. Zresztą miałam też tam sporo problemów, dlatego że mój ówczesny chłopak był pół Hindusem, pół Brytyjczykiem. I mieliśmy problem w związku z tym z noclegami wszędzie, bo musieliśmy brać osobne pokoje, dlatego że on nie zabrał ze sobą po prostu paszportu swojego brytyjskiego, tylko jeździł na tym swoim indyjskim dowodzie po prostu. I mieliśmy w związku z tym bardzo duży problem właśnie z zakwaterowaniem, bo w Mumbaiu tam jest takie prawo, że mogą ze sobą mieszkać tylko pary, które
albo są małżeństwem właśnie w Indiach, albo jeżeli są to turyści, no to też jeżeli jest 2 turystów, to jak najbardziej, natomiast jeżeli się jedna z osób porusza po prostu na tym indyjskim paszporcie, a druga europejskim, no to niestety, ale takie osoby nie mogą razem wynająć żadnego noclegu. No i tak jak mówię, Mumbai nie przypadł mi do gustu, też ze względu na pewno na bardzo wysoką temperaturę, bardzo duży ruch, ogromne korki, to miasto totalnie mnie nie zauroczyło, ale ja osobiście uwielbiam Goa, bo byłam też właśnie przez dłuższy czas na Goa i Goa też zwiedziłam bardzo dobrze i totalnie uwielbiam. Uważam, że to jest taka trochę namiastka Europy w Indiach, że faktycznie można czuć się bardziej swobodnie, że można sobie po prostu nosić już te takie nasze europejskie stroje i nikogo to nie razi, że jest właśnie też więcej w ogóle Europejczyków, bo wiadomo, że ludzie przyjeżdżają tam po prostu na wakacje, więc można częściej usłyszeć jakichś Niemców chociażby, z którymi można porozmawiać bez problemu po angielsku. Więc no, to jest taka namiastka Europy i na pewno jeżeli ktoś na dłużej jest w Indiach, to jest to takie miejsce, gdzie faktycznie można pojechać, żeby trochę złapać kontaktu z ludźmi faktycznie z Europy. 8. Co przywiozłeś z Indii? Przede wszystkim masę wspomnień i doświadczeń. To jest coś, co zdecydowanie jak dla mnie ma największą wartość. Ja nie jestem typem, który zbiera pamiątki na przykład, ale wspomnienia tutaj i doświadczenie, które zdobyłam, to jest coś niesamowitego i bardzo dużo osób, jak wyjeżdżałam w ogóle do Indii, które wcześniej już były w Indiach, mówiły mi, że człowiek z Indii nigdy nie wraca taki sam i że jedzie się do Indii po to, żeby poznać samego siebie. Ja się z tym zgadzam, że ludzie faktycznie, którzy wyjeżdżają do Indii, trochę inaczej już później patrzą na świat, trochę inaczej patrzą na swoje życie, na rzeczy materialne w ogóle. No, myślę, że to myślenie bardzo, bardzo się zmienia i uważam, że to jest absolutnie coś najpiękniejszego, co można przywieźć z Indii. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy materialne, to przede wszystkim przywiozłam bardzo dużo przypraw, bardzo dużo też rzeczy do pielęgnacji ciała, naturalne olejki do włosów, przywiozłam herbatę, więc to są takie rzeczy, które zdecydowanie moim zdaniem warto przywieźć z Indii, jeżeli mówimy o takich po prostu pamiątkach, które jednocześnie mogą się gdzieś tam po prostu przydać też w domu, a nie będą tylko takimi pamiątkami, które gdzieś tam się położy na szafie i będą się kurzyć. 9. Jak wspominasz swój pobyt? Ja absolutnie przepadłam w Indiach. Uważam, że to jest absolutnie niesamowity kraj i wiem, że tam wrócę po prostu kiedyś. Wiem, że to nie była jednorazowa gdzieś tam podróż, tylko że po prostu tam wrócę. Zresztą ja zostawiłam tam kawał swojego serca, masę wspomnień i po prostu nie wyobrażam sobie nie wrócić. To już jest część mnie, która gdzieś tam sobie po prostu cały czas żyje. Zawsze jak widzę jakieś zdjęcie czy wideo, nawet na Instagramie ze znajomego miejsca po prostu, to od razu szybciej bije mi serce i od razu muszę sprawdzić, a co tam dokładnie jest, o czym dokładnie jest ten post, o czym dokładnie jest ta rolka. I naprawdę to są bardzo pozytywne wspomnienia, może nie wszystkie, ale to myślę, że jakby nieprzyjemne rzeczy mogą zdarzyć się w każdym kraju, ale większość to są naprawdę przecudowne wspomnienia, cudowne doświadczenia. I szczerze, gdybym miała podjąć po prostu kolejny raz decyzję o wyjeździe, to na pewno byłaby dokładnie taka sama. I 10. Czy polecasz Indię na wakacje? Nie uznaję chyba tego za taki kierunek wakacyjny. Jeżeli chodzi o wakacje, takie jak myślę, że większość ludzi ma na myśli, jeżeli właśnie mówi o tym, że lecę gdzieś na wakacje, to tutaj w grę myślę, że wchodzi Goa i Kerala, żeby sobie właśnie pojechać, zobaczyć piękne plaże, popływać z delfinami, żeby po prostu zobaczyć też trochę tej dżungli. To myślę, że Goa i Kerala będą jak najbardziej ok, też pod względem jogi na przykład, jak ktoś też jogą się interesuje, czy lubi sam uprawiać, to myślę, że też warte rozważenia po prostu. Uważam też, że tam jedzenie jest po prostu bardzo dobre, bo to są nie tylko takie indyjskie same smaki, ale też już trochę mamy i
takiego Bali vibe i taką minimalną namiastkę gdzieś tam tajskiego, to jedzenie jest bardziej takie urozmaicone moim zdaniem i pod względem kulinarnym zdecydowanie też bardziej właśnie mi osobiście pasowało niż północ Indii. Natomiast ja na przykład nie zabrałabym swojej rodziny, nie wiem, chociażby do Mumbaiu na wakacje. Uważam, że to nie jest totalnie kierunek taki wakacyjny. Ja uważam, że do Indii jednak się jedzie pozwiedzać. To jest taka wycieczka bardziej dla backpackerów, którzy chcą troszeczkę doświadczyć, poznać troszeczkę innego świata, to zdecydowanie na tak. Natomiast jeżeli chodzi właśnie po prostu o takie wakacje, odpoczynek gdzieś tam nad morzem, to Goa, Kerala jeszcze okej, ale tak jak mówię, też myślę, że biorąc pod uwagę inne kierunki, które ludzie wybierają na wakacje za podobne pieniądze, bo wiadomo, że to jest jednak lot na inny kontynent, więc tutaj w grę wchodzą już po prostu większe pieniądze, to myślę, że jednak ktoś, kto by wydał po prostu kilka dobrych tysięcy złotych po to, żeby pojechać na przykład na 2 tygodnie do Kerali, mógłby być lekko rozczarowany. Dziękuję Ci serdecznie, Kate, za podzielenie się tym doświadczeniem. Bardzo fajnie się Ciebie słuchało. Mam nadzieję, że Wam również było miło jej posłuchać. Zapraszam na jej profil, gdzie można zobaczyć relacje z Indii również w zapisanych relacjach, ale też dowiedzieć się, jak działać w social media. Ja oglądam, ale niekoniecznie stosuję niestety, ale zapraszam serdecznie, bo bardzo ciekawie opowiada i na story, i na swoich rolkach. Zapraszam Was do nadgonienia tej playlisty Polka w Indiach, jeśli jeszcze nie widzieliście pozostałych filmików, a jeśli już jesteście na bieżąco, to zapraszam Was na kolejny filmik już niedługo. Na razie, pa!